Na naszym kanale podzieliliśmy się już z Wami kilkoma przepisami na udane, bezglutenowe pierogi. Ale pytań cały czas jest dużo, ponieważ nie jest to takie łatwe, żeby nagle zacząć je robić we właściwy sposób. Zatem dzisiaj będzie trochę inaczej. Nie przedstawimy Wam konkretnego przepisu, za to zdradzimy Wam naszą metodę na idealne ciasto do pierogów wegańskich i bezglutenowych. Takie, które każdemu się udaje. Tak jak już zdążyliście zauważyć, my zawsze robimy ciasto pierogowe, zalewając połowę mieszanki mąki wrzątkiem. I tutaj właśnie mamy wodę, którą wstawiliśmy, żeby się zagotowała. Ta mieszanka zalana wrzątkiem służy za kleiwo, spoiwo, za coś, co zastępuje w naszym cieście bezglutenowym gluten i zastępuje jajko, ponieważ to ciasto jest wegańskie i jajka nie ma. A mamy tutaj 3 gatunki mąki: gryczana, druga ryżowa, a trzecia ziemniaczana. Jeżeli ktoś z Was ma uczulenie na przykład na grykę i chciałby wymienić, to może wymienić mąkę gryczaną na mąkę kukurydzianą. Jeżeli nie możecie ziemniaczanej, to dodajcie skrobi z tapioki albo na przykład z kukurydzy. Chodzi o to, żeby było kilka gatunków mąki, bo jedne dają lepkość, drugie dają ciągliwość, a trzecie dają stabilizację. Jak widzicie, korzystamy tutaj z jednorodnych gatunków mąki. Nie jest to żadna mieszanka, która ma jakiekolwiek ulepszacze. Po prostu każdy z rodzajów mąki ma inne właściwości. Ale ciasto byłoby jałowe, gdybyśmy nie dodali do niego soli. Wsypujemy ją do miski z mąką i całość suchych składników mieszamy. I teraz istotna rzecz, ponieważ nie będziemy zalewać całej mąki wodą wrzącą, przekładamy połowę mąki do drugiej miski. Myślę, że to będzie mniej więcej połowa. Ogólnie mamy 1,5 szklanki mąki. Potrzebujemy więcej niż pół szklanki, 3/4 szklanki wrzątku, który wlewamy do jednej z misek. I jeszcze troszkę. I teraz szybko mieszamy, żeby utworzył się klej. O, właśnie o to nam chodziło. I na tym etapie nie możemy dodać reszty mąki, ponieważ ona by się zagotowała i już nie można by było ukleić z niej pierogów. Więc dobrze go zagniatamy i odkładamy go na kilka minut, żeby przestygł na tyle, żeby mogła zagnieść z niego ciasto. No i teraz najważniejszy moment, czyli zagniatanie ciasta. Bo to nie jest jeszcze ciasto na pierogi, jest to rwący się klej. Dorzucamy do niego resztę mąki i zagniatamy ciasto. Trzeba to dokładnie wymieszać i specjalnie zrobiłam tutaj taką na początku trochę za suchą wersję ciasta, żebyście zobaczyli, co się może wydarzyć w trakcie robienia ciasta pierogowego. O, proszę bardzo. To ciasto jest za suche. O, widzicie, trochę się łamie. Jest oczywiście spoiste, ale póki co nie nadaje się na zrobienie pierogów. Zagniatamy z olejem. Dzięki temu ciasto jeszcze nabierze sprężystości, o którą nam bardzo właśnie chodzi przy cieście bezglutenowym. Zobaczcie, już jest lepiej, ale ono nadal jest trochę suche. Takie ciasto, jak jest suche, dużo łatwiej się wałkuje, ale dużo trudniej zawinąć w nie nadzienie i skleić pieroga. Dlatego musimy uzyskać trochę inną sprężystość i rzadkość, ale pokażę Wam, co się stanie. O, wałkować damy radę. Uwaga numer 1. Ciasto bezglutenowe, wegańskie wałkujemy na silikonowej macie, ponieważ do niej się nie przyklei. Używamy wałka, do którego się też nie będzie kleiło, ale jeżeli mamy tylko drewniany, to tak samo możemy go użyć, ale musimy bardzo dobrze natrzeć wałek olejem. I pamiętajcie, na początku Waszej przygody z bezglutenowymi pierogami nie rozwałkowujcie zbyt cienko ciasta, bo ono się Wam po prostu porwie. Jola oczywiście, jak widzicie, ukradła od naszych dziewczyn z kuchni taki pierścień metalowy do wycinania pierogów, ale Wy oczywiście możecie skorzystać ze szklanki. Zobaczcie, to ciasto wygląda na sprężyste, ale jeżeli włożylibyśmy tu nadzienie i zwinęlibyśmy, nie chce się kleić, jest zbyt suche. I to oznacza, że również bardzo łatwo będzie na zgięciach pękać. Więc jeżeli zdarzy się z Waszym ciastem coś takiego, że niby będzie sprężyste, ale jednak poczujecie, że ono jest trochę za suche, to oznacza, że brakuje mu wilgoci. I możemy dodać trochę wody, ale dużo fajniejszym sposobem jest podtrzymanie przez chwilę takiego lekko suchego ciasta nad gotującą się wodą, do której wrzucimy pierogi. Para z garnka sprawi, że ciasto będzie dużo bardziej plastyczne
I jeżeli to nie wystarczy, to oczywiście możecie jeszcze dodać trochę wody, ale ta para bardzo fajnie nawilża nam ciasto i sprawia, że ono staje się sprężyste. 1-2 minuty powinny załatwić sprawę. O, już widać, jak ładnie zaczyna się zagniatać ciasto. I teraz pokażę Wam, co zrobić z ciastem, jeżeli będzie zbyt rzadkie. To ciasto już jest dobre, odkładam na bok, a do tego dodaję trochę wody, która sprawi, że ciasto będzie zbyt wilgotne. O, zobaczcie. Niby też wygląda, że jest bardzo plastyczne i wszystko z nim w porządku, ale jak zaczniemy wałkować, to może okazać się, że zacznie się przylepiać nawet do nieprzyklejającego się wałka. Jeżeli wyjdzie Wam takie ciasto, to oznacza, że należy dodać po odrobinie każdej mąki, czyli łyżeczka jednej, drugiej i trzeciej i jeszcze raz ciasto zagniatamy. Nadal może być tak, że ono wygląda na plastyczne, a jednak po prostu się przerywa przy rozciąganiu. To może również oznaczać, że dodajemy odrobinę więcej oleju i jeszcze raz wygniatamy. Sami i tak będziecie musieli wypracować sobie swoją metodę na to. Ale tutaj mamy idealną kulkę ciasta, a może będzie jeszcze idealniejsza, gdy połączymy te dwie części ciasta i w końcu zabieramy się za wyrabianie pierogów. Nie. Dodamy jeszcze odrobinę oleju na wszelki wypadek. No dobra. Tak dla pewności, bo widzę, że ono jest sprężyste, ale mimo wszystko się tak trochę rwie. I teraz masz rację, za chwileczkę już jest ten moment. I pamiętajcie, takiego ciasta nigdy nie podsypujemy mąką, ponieważ sucha mąka nie połączy się z ciastem, później się wypłucze, zniszczy elastyczność ciasta, no i nastąpi pęknięcie i wypłynie farsz, a tego nie chcemy. Nie chcemy. Dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze powiedziałeś. To była porada numer 1 albo porada numer 8. Porada numer 8. Tak naprawdę ja nie wiem, co się może w Waszym cieście zdarzyć, więc w związku z tym, że może się zdarzyć jeżeli cokolwiek się zdarzy, odpalacie ten odcinek, sobie oglądacie od początku do końca i mówicie: aha, no dobra, no to o to chodziło, bo ja po prostu sama czuję, że ja tak kręcę. Dla mnie wszystko jest zrozumiałe, ale dla kogoś, kto nie robi na co dzień pierogów bezglutenowych, może nie być. Przystępujemy do rozwałkowywania ciasta. Oderwaliśmy pierwszy kawałek, który chcemy rozwałkować, resztę ciasta wkładamy do miseczki i przykrywamy, aby nie wyschło, ponieważ ciasto bezglutenowe, gdy wysycha, zaczyna pękać. Rozwałkowujemy, tak jak mówiłam, niezbyt cienko. Zresztą dla osoby, która jest na diecie bezglutenowej, nie jest to przeszkodą, że ciasto jest grubsze, bo tak naprawdę w jej diecie brakuje smacznego ciasta. O, już mamy bardzo ładnie rozwałkowane ciasto. Robimy pierwszy krążek, drugi, trzeci, nawet chyba nam wyjdzie jeszcze czwarty. Jaki urodzaj od razu. Całą resztę ciasta zabieramy, lekko zagniatamy, a na te krążki nakładamy nadzienie. Nie będziemy Wam pokazywać, jakie nadzienie. Możecie sami to zobaczyć. Tutaj mamy akurat nadzienie na pierogi ruskie. Nie dociągamy, tylko lekko zginamy, tak żeby się brzegi złączyły. A żeby ciasto się nie rozerwało. Delikatnie dociskamy na początku, żeby farsz nie dostał się pomiędzy warstwy ciasta. I teraz jest właściwe przyciskanie. Trzeba mocno docisnąć, nie przerywając ciasta, żeby nie otworzyły się pierogi w trakcie gotowania. I tu mamy właśnie tak idealnie zlepionego pieroga. Oczywiście, jeśli lubicie, możecie zrobić sobie również falbankę. Teraz weźmiemy sobie troszeczkę nadzienia kapusta grzyby i znowu staramy się, żeby nadzienie nie dostało się pomiędzy warstwy ciasta. Ponieważ tam, gdzie będzie tłusta plama, ciasto może się nie skleić. Delikatnie zamykamy i teraz ponownie mocniej dociskamy, żeby mieć pewność, że obydwie warstwy są doskonale sklejone. Jeśli zaciekawiły Was nasze farsze, oczywiście pełne odcinki, pełne przepisy znajdziecie tutaj nad Joli głową. Jest tam kilka pomysłów na pierogi z Atelier Smaku. Jeśli podoba Wam się taki instruktażowy odcinek, możecie go polubić. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I gdy naciśniecie ten dzwoneczek, zawsze pojawi Wam się powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, którą możecie również komentować zarówno na blogu kulinarnym, jak i na YouTubie. Będzie nam bardzo miło, zawsze odpowiemy. I pamiętajcie o wersji angielskiej odcinka, być może komuś się przyda. Ciasto chwilę poleżało i stało się trochę suche. I w takim wypadku, jeżeli czujemy, że nie chcą nam się brzegi ciasta sklejać,
możemy zanurzyć w surowej wodzie letniej palec i lekko posmarować naokoło i dopiero teraz skleić. O, widzicie? I teraz jeszcze raz, tak jak poprzednio, dociskamy. Takie pierogi robimy partiami, nie powinny tutaj za długo leżeć, takie parę minut to jest odpowiedni czas. Pamiętajcie, że możecie je zamrozić zarówno po ugotowaniu, kiedy wyjmiemy je z wody, trzeba je przesmarować oliwą albo olejem, żeby się od siebie odseparowały, ale możemy to też zrobić na surowo i schować je po prostu do zamrażarki, ale oczywiście zamknięte. A tak naprawdę najlepiej po wyjęciu z garnka ugotowane studzić je w oleju i jak Ale do wystygną... tego momentu jeszcze dojdziemy, ale jeśli chcielibyście je zamrozić na surowo, a później ugotować, najlepiej zapakujcie je szczelnie folią albo do jakiegoś pojemnika, żeby nie wysychały, ponieważ popękają podczas gotowania. Wiekopomna chwila, pierogi trafiają do garnka. Będą to pierogi niespodzianki, dlatego, bo wyławiając nie będziemy wiedzieli, w których jest farsz kapusta grzyby, a w których ruskie. Czekamy, aż pierogi wypłyną i gdy to nastąpi, czekamy jeszcze 3 minuty, aby ciasto się dogotowało. O, zobaczcie, one już jednym rogiem idą do góry, ale to jeszcze nie jest wypłynięcie. Mamy jeszcze chwilę czasu dla siebie. A dokładnie 3 minuty, bo pierogi, jak widać, już wypłynęły. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, suto polewamy je olejem. Albo studzimy w głębokim talerzu, do którego nalewamy oleju. My akurat tego teraz nie potrzebujemy, bo zaraz je zjemy. Inaczej pierogi się posklejają i zaczną pękać. Piękne? Piękne. I jeszcze słuchajcie, jedna wskazówka. Jeśli takie ugotowane pierogi będziecie chcieli zamrozić, to pamiętajcie, zróbcie to po pierwsze pod przykryciem, tak jak powiedziałem, a gdy będziecie je odmrażać, tym bardziej one powinny znajdować się pod przykryciem, aż osiągną temperaturę pokojową. Inaczej ciasto popęga i pozamiatane. A jeszcze lepiej byłoby ułożyć na tacce jeden obok drugiego i całość zafoliować. Ja to się cieszę, gdy zostaje nam trochę więcej ciasta po zrobieniu pierogów, dlatego, że z tego ciasta możemy zrobić wspaniałą macę, na którą przepis macie Tutaj, nad Joli głową. albo jeszcze, jeżeli zrobicie sobie pyszny wegański rosół, możecie do niego zrobić łazanki. Wszystkie przepisy na blogu Atelier Smaku. Zapraszam. A tymczasem smacznego i na zdrowie. Dodatkowo na pierogach pojawiły się skwarki, znajdziecie je w przepisie na pierogi ruskie.